Mimo 80 lat od zakończenia II wojny światowej na terenie Warszawy wciąż można ujrzeć świadectwa zaciekłych walk, ludzkiego cierpienia oraz niespotykanego wprost bohaterstwa, co potwierdzają obeliski, tablice i pomniki. W najnowszej serii na kanale Okupowana Polska zabierzemy Państwa w filmową podróż po powstańczych dzielnicach Warszawy, na terenie których wciąż możemy dostrzec ślady dawnych, tragicznych dni. W drugim odcinku cyklu zapraszamy Państwa na Starówkę, której dramat stał się jednym z głównych symboli powstania. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Pierwsze dni powstania, mimo niemieckich bombardowań, upłynęły na Starym Mieście całkiem spokojnie. Zarówno żołnierze, jak i ludność cywilna byli przepełnieni nadzieją, którą podkreślały pierwsze militarne sukcesy. W centrum Warszawy tętniło normalne życie, z tą różnicą, że pozbawione jak przez ostatnie 4 lata niemieckich okupantów wszechobecnych swastyk. W ich miejscu pojawili się polscy żołnierze oraz biało-czerwone flagi rozwieszone bez mała na każdej dostępnej kamienicy. Pozytywnego nastroju nie mogły nawet zepsuć informacje, które docierały z powstańczej Woli oraz Ochoty, na których Niemcy oraz towarzyszące im oddziały kolaboracyjne dopuszczały się potwornych zbrodni. Spokój na Starym Mieście został przerwany w 3. tygodniu powstania, kiedy to 19 sierpnia 1944 roku niemieckie oddziały pod dowództwem Heinza Reinefarta przypuściły szturm na zabytkowe centrum miasta. Licząca ponad 7 000 grupa bojowa dysponowała sprzętem, o którym powstańcy nawet nie mogli śnić. Niemcy posiadali moździerze, wyrzutnie rakiet, czołgi, goliaty, a nawet pociąg pancerny. Ponadto Stare Miasto było ostrzeliwane przez pływającą na Wiślę kanonierkę oraz bombardowane przez 4 samoloty nurkujące. Zabytkowa Warszawa, chluba przedwojennej Polski, nazywana i to często słusznie Paryżem Północy, z każdym dniem walk obracała się w gruzy. Po bohaterskim, choć beznadziejnym boju Stare Miasto poddało się 2 września, co samo w sobie otworzyło Niemcom drogę do Śródmieścia i tym samym umożliwiło zdławienie kolejnego fragmentu walczącego miasta. O niezwykłych wydarzeniach, które miały miejsce na Starówce, mówią do nas zniszczone mury, przestrzelone rzeźby oraz naznaczone bliznami kamienice niezłomnej i dumnej Warszawy. Symbolem upadku i zniszczenia Starego Miasta jest bez wątpienia kolumna Króla, który na początku wieku XVII przeniósł siedzibę monarszą z Krakowa do Warszawy. Mowa oczywiście o pomniku Zygmunta III Wazy, który został ostrzelany przez Niemców 2 września, czyli w ostatnim dniu walk o Starówkę. Pomnik Króla co prawda spadł z cokołu, lecz nie uległ poważniejszym uszkodzeniom. Poza utrąconym przedramieniem lewej ręki z krzyżem oraz szablą, przetrwał w zasadzie nienaruszony. Pomnik przewieziono na saniach do kościoła świętej Anny, a już wiosną 1945 roku pokazano go na specjalnej wystawie pod tytułem Warszawa oskarża, którą zorganizowano w Muzeum Narodowym. Nowy pomnik odsłonięto 22 lipca 1949 roku. Wymieniono trzon kolumny, która została wykonana z granitu strzegomskiego, a samą figurę obrócono. O ile przed wojną król patrzył na ulicę Senatorską, o tyle dzisiaj spogląda on w kierunku krakowskiego przedmieścia. Nieopodal omawianego pomnika stoi kościół, w którym znajduje się niezwykle osobliwa pamiątka po powstańczym zrywie. W znajdującej się przy ulicy Piwnej 911 świątyni świętego Marcina możemy dostrzec XVII-wieczny krucyfiks, który po wojnie został wydobyty z gruzów. Wojenną pożogę przetrwała jedynie dolna część postaci Chrystusa. Jak mogli Państwo zauważyć, jest ona poczerniała od ognia, który strawił resztę postaci Zbawiciela. Dzisiaj kontury tego bardzo osobliwego zabytku są uzupełnione metalowymi częściami. Kolejnymi, choć nie tak w końcu rzadkimi dla Warszawy świadkami historii, są kamienice noszące ślady po kulach. Jednym z takich miejsc jest portal znajdujący się przy ulicy Piwnej, na którego barokowej konstrukcji możemy odnaleźć ślady świadczące o toczących się w tym miejscu zaciekłych walkach. Podobne refleksje nasuwają nam kamienice przy ulicy Świętojańskiej 15 i 17, gdzie możemy zobaczyć ostrzelane barokowe okiennice oraz portale, które po upadku powstania zostały wydobyte z ruin, a następnie osadzone w nowych budynkach. Za ich odbudowanie, podobnie zresztą jak całej Starówki, odpowiadali członkowie ekipy pracującej pod nadzorem Jana Zachwatowicza. Pomnik tego niezwykle zasłużonego dla powojennej Warszawy człowieka został zresztą całkiem niedawno, po 4 marca 2021 roku,
odsłonięty pod dawnymi murami miasta przylegającymi do placu Zamkowego. Wróćmy jednak na ulicę Świętojańską, spod której możemy przejść bramą zastawioną podczas powstania zdobycznym niemieckim transporterem, a następnie wejść na dziekanię, przy której znajduje się bardzo osobliwy, choć błędnie opisany zabytek. Mowa oczywiście o fragmencie gąsienicy, która została wmontowana w zewnętrzną ścianę archikatedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Na wspomnianym budynku możemy zauważyć interesujący przedmiot, któremu towarzyszy tabliczka informująca czytelnika, że pochodzi ona z Goliata, czyli bezzałogowej tankietki kierowanej zdalnie przy pomocy długiego kabla i stanowiącej prawdziwą zmorę powstańców. O ile tych małych, ważących 430 kg pojazdów było na terenie powstańczej Warszawy naprawdę bardzo dużo, o tyle gąsienica, którą możecie Państwo zobaczyć na ekranie, pochodzi z zupełnie innego pojazdu. Owym pojazdem był Sprengstoffträger, służący do transportu ładunków wybuchowych, który 13 sierpnia jako tzw. czołg Pułapka eksplodował obok domu przy ulicy Jana Kilińskiego 1. Faktem jednak pozostaje, że archikatedra świętego Jana Chrzciciela była atakowana przez Goliaty przede wszystkim 21 i 27 sierpnia. I to zapewne tym należy tłumaczyć błąd, który pojawił się na tej tablicy. Spod archikatedry warto skierować swoje kroki na warszawski rynek, w którego sercu znajduje się symbol Warszawy, a zarazem niemy świadek bohaterstwa i cierpienia jej mieszkańców. Mowa oczywiście o jednym z dwóch pomników Syrenki, która powstała już w 1855 roku w zgodzie z projektem Konstantego Hegla. O ile początkowo Syrenka podobnie jak dzisiaj znajdowała się w centrum rynku, o tyle w 1929 roku została przeniesiona na teren klubu sportowego Syrena zlokalizowanego na Górnym Czerniakowie. Syrenka, choć poważnie uszkodzona, szczęśliwie przetrwała II wojnę światową, by następnie rozpocząć wędrówkę po różnych miejscach stolicy, począwszy od Parku Kultury na Powiślu, przez mury Starego Miasta, aż ponownie wróciła na środek rynku. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się jej kopia, podczas gdy oryginał przeniesiono do Muzeum Warszawy, spod którego jest już bardzo blisko do kolejnego ważnego dla Starówki miejsca, czyli kościoła dominikanów. Jakkolwiek kościół świętego Jacka został doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej, to w jego odbudowanych wnętrzach wciąż możemy zobaczyć zabytki przypominające nam o tragicznych losach II wojny światowej. W nawie kościoła dominikanów możemy odnaleźć pomnik Madonny, której twarz jest podzielona na dwie części. Jedna z nich, jaśniejsza, została odtworzona po wojnie, podczas gdy ciemniejsza stanowi oryginalny element stworzonej w XVII wieku rzeźby. Samo wyobrażenie maryjne przedstawia Madonnę jako królową świata, której przetrwanie w metaforyczny sposób możemy zrozumieć jako zwycięstwo dobra nad złem. Niemniej ważnym zabytkiem znajdującym się w kościele dominikanów jest XVII-wieczny sarkofag Katarzyny Ossolińskiej, wojewodziny mazowieckiej i podlaskiej, który przez kilka dni był trawiony przez ogień, który płonął w tej świątyni. Odkuty w piaskowcu pinczowskim grobowiec możemy odnaleźć w bocznej nawie świątyni nieopodal prezbiterium. Utrzymany w konwencji renesansowej zabytek ukazuje nam łuk symbolizujący bramę prowadzącą do nieba. W bocznych arkadach i zakończeniach dostrzegamy 5 rzeźb symbolizujących cnoty, a w centrum grobowca marmurową płytę przedstawiającą postać zmarłej, którą podtrzymują 2 lwy. Sam grobowiec nie podlegał pracom rekonstrukcyjnym, a jego na wpół zniszczona forma przypomina o dramatycznym okresie wojny. Spacerując ulicą Konwiktorską możemy minąć Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej, gdzie przed wojną mieściła się Szkoła Przemysłu Graficznego imienia Józefa Piłsudskiego. Budynek ten wielokrotnie był zdobywany i tracony przez powstańców, a znajdujące się na jego elewacji jaśniejsze łaty, będące w rzeczywistości śladami po kulach i odłamkach, są najlepszym dowodem na zaciekłe walki toczące się w tym miejscu. Nieopodal szkoły, a mówiąc precyzyjnie przy ulicy Konwiktorskiej 6, doszło do wydarzenia, które świadkowie zgodnie określali mianem masakry. To bowiem tutaj, na płycie stadionu Polonii, Niemcy rozjechali czołgami zabitych i rannych żołnierzy batalionu Zośka. Jak zapamiętał jeden z żołnierzy, Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, który ukrywał się w pobliskiej kamienicy: byłem przy Konwiktorskiej, w domu z oknami wychodzącymi na stadion Polonii. Z moim karabinem maszynowym osłaniałem uderzenie chłopców w kierunku Żoliborza. Oczywiście załamało się, a ja cofnąłem się do budynku. Zająłem stanowisko na pierwszym piętrze, postanowiłem poczekać cały dzień do nocy, by z płyty boiska wyciągnąć ciało ciężko rannego przyjaciela Henryka Dąbrowskiego, pseudonim Alfred. Dostał w nogi. Znalazłem go przez lornetkę. Leżał na stadionie, niedaleko budyneczków kasowych. Przyjaciela nie udało się jednak uratować. Budynek, w którym ukrył się Świst, został ostrzelany, a on sam padł nieprzytomny i dopiero za jakiś czas
odnaleziony przez sanitariuszkę. Niemniej dramatyczną historię skrywają mury kościoła pod wezwaniem świętego Jana Bożego oraz przylegającego do świątyni szpitala dla psychicznie chorych. Budynki te stały się redutą dla oddziałów zgrupowania Radosław, w tym przede wszystkim batalionu Zośka. Obiekty były silnie atakowane przez niemieckie Goliaty, które powodowały nie tylko olbrzymie zniszczenia, ale również strach pacjentów, którzy przerażeni odgłosami wojny tracili panowanie nad sobą. Reduta padła pod koniec pierwszego miesiąca walk, a 30 sierpnia po zajęciu budynków Niemcy rozstrzelali blisko 300 chorych oraz towarzyszący im personel medyczny. Podobny dramat wydarzył się przy ulicy Długiej 7, w dawnym Pałacu Raczyńskich, gdzie mieścił się Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny, do którego przeniesiono zresztą niektórych pacjentów ze szpitala Jana Bożego. Budynek został zajęty przez Niemców 2 września. SS-mani rozstrzelali wszystkich, którzy nie mogli opuścić go o własnych siłach, a następnie polali ciała benzyną i podpalili. Ofiarą niemieckiego barbarzyństwa padło ponownie kilkaset osób. Na marginesie warto zauważyć, że od strony ulicy Długiej znajdują się ślady po kulach, jednakże nie są to pozostałości z okresu Powstania Warszawskiego, lecz z egzekucji przeprowadzonej kilka miesięcy wcześniej, kiedy to 24 stycznia 1944 roku Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 50 warszawiaków. Opuśćmy już jednak ulicę Długą i skierujmy się w stronę ulicy Jana Kilińskiego, gdzie doszło do jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń podczas powstania, czyli eksplozji, tak zwanego czołgu Pułapki. Na samym początku należy podkreślić, że przez wiele dekad historia ta obrosła mitem i stała się prawdziwą miejską legendą. Przede wszystkim nie był to ani czołg, ani pułapka. Jego eksplozja była w rzeczywistości dziełem przypadku. Pojazd, który tak naprawdę był ciężkim transporterem ładunków wybuchowych Borgward, służył do niszczenia umocnień. Zgodnie z planem podjechał pod jedną z barykad, gdzie miano rozładować ładunki, lecz został obrzucony butelkami z benzyną, co zmusiło kierowcę do opuszczenia go. Do Borgwarda podbiegli powstańcy z batalionu Gustaw. Zajęli go i pobieżnie przeszukali. Dowódca nakazał jednemu z pirotechników, Witoldowi Piaseckiemu pseudonim Wiktor, ostrożnie zbadać zdobycz. Piasecki nie zdążył jednak do niego dotrzeć. Uprzedzili go żołnierze innego powstańczego oddziału, dywizjonu motorowego Młot lub kompanii motorowej Orlęta, którzy nie zważając na niebezpieczeństwa wsiedli do pojazdu i pojechali nim w kierunku Starego Miasta. Widok zdobytego pojazdu wzbudził oczywiście euforię wśród mieszkańców. Około godziny 18 powstańcy dojechali do zbiegu ulic Kilińskiego i Podwale. A jak zapamiętał Piasecki? Przyczyną eksplozji nie był jednak niemiecki podstęp, lecz metalowa skrzynka, która zsunęła się z Borgwarda i eksplodowała, a sam wybuch został dodatkowo wzmocniony przez eksplozję magazynowanych w pobliskiej kamienicy butelek zapalających. Wśród wszystkich, zarówno tych legendarnych, jak i rzeczywistych opowieści, za każdym razem zgadzała się liczba ofiar, która wyniosła niestety około 300 zabitych Polaków. Powstanie na Starym Mieście to nie tylko zaciekłe walki oraz egzekucje, ale również ewakuacja ludności cywilnej oraz żołnierzy. Przebijanie się przez niemieckie oddziały najczęściej nie wchodziło w grę, czego głównym powodem było oczywiście niedostateczne uzbrojenie powstańców. Wykorzystywano zatem drogi podziemne, a mówiąc precyzyjnie kanały. Kanały to tak naprawdę osobna i nie mniej dramatyczna od innych część historii Powstania Warszawskiego. Warunki panujące w podziemnych tunelach nie napawały optymizmem. Były ciasne, brudne i nigdy w 100% bezpieczne. Niemcy dowiedzieli się o wykorzystywaniu kanałów przez Polaków już 9 sierpnia i czym prędzej przystąpili do działań mających na celu uniemożliwienie korzystania z tych dróg. Najczęściej wrzucali do kanałów granaty albo świece dymne. Bardzo często korzystano również z tzw. tajfunów, czyli bezzałogowych tankietek wypełnionych mieszanką pyłu węglowego i powietrza, które eksplodowały w tunelach. Mimo to wielu Polakom udało się dostać do Śródmieścia, wielu innych niestety nie przeżyło tej dantejskiej drogi, tak dobrze uwiecznionej w filmie Andrzeja Wajdy oraz obecnej w wielu innych produkcjach filmowych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że żaden naród nie przetrwa bez swojej kultury. Dlatego też od początku okupacji zamykali oni polskie szkoły, rabowali polskie muzea, aresztowali polskich profesorów i mordowali polską inteligencję. Na szeroką skalę grabili oni również polskie galerie i muzea, ich ofiarą padały nawet takie dzieła jak Dama z Gronostajem Leonarda da Vinciego, którą Hans Frank powiesił w sali poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Niektóre obiekty okupanci uważali za czysto niemieckie, dlatego nie obejmowali ich ani rabunkiem, ani tym bardziej niszczeniem.
Tego typu zabytkiem był częściowo zaprojektowany przez Andreasa Schlütera i utrzymany w stylu rzymskiego baroku Pałac Krasińskich, zwany również Pałacem Rzeczypospolitej. Podczas powstania kwaterowali tutaj jednak polscy żołnierze, przez co budynek stał się miejscem niemieckich ataków. Najcięższy z nich został przeprowadzony 27 sierpnia 1944 roku. Po zakończeniu walk pałac został doszczętnie spalony przez miotające ogniem oddziały Technische Nothilfe. Po wojnie zniszczenia budynku oszacowano na 85%. Spacerując w okolicach Pałacu Krasińskich nie możemy zapominać, szczególnie w kontekście Powstania Warszawskiego, o rozciągającym się na jego tyłach ogromnym ogrodzie, na terenie którego również możemy odnaleźć ślady walczącej stolicy. Jednymi z nich są pozostałości po olbrzymim gmachu pasażu Simonsa, który powstał w 1904 roku. Wybudowany z żelaza i betonu, sprawiał wrażenie niezniszczalnego i z tego też powodu został zajęty przez żołnierzy ze zgrupowania Chrobry 1 pod dowództwem Władysława Jachowicza, pseudonim Konar. Mimo budulca, z jakiego został wykonany pasaż, nie stanowił on aż tak bezpiecznego miejsca, jakby z pozoru mogło się wydawać. W każdym razie niemieckie bombardowania z 31 sierpnia spowodowały śmierć blisko 300 osób, spośród których połowę stanowili żołnierze. Kilka lat po wojnie relikty pałacu zostały rozmontowane, jednakże jego specjalne pozostałości są dostrzegalne w tym miejscu również dzisiaj. Zapoznawszy się z reliktami pasażu, warto udać się w kierunku dawnej ulicy Nalewki, niegdyś tętniącej życiem ulicy, na której handlowali przeważnie Żydzi. Zarówno na krawężnikach, jak i w murku okalającym ogród Krasińskich możemy zobaczyć liczne ślady powstańczych walk. Część z nich być może pochodzi z okresu powstania w getcie, jednakże dużo bardziej prawdopodobnym jest, że są one związane z młodszym o rok zrywem. Niezależnie od tych dywagacji, podążając wzdłuż śladów, podążając wzdłuż ulicy Stare Nalewki, na której, gdyby z innego świata, znajdują się dawne tory tramwajowe, dojdziemy do kolejnego ważnego miejsca z punktu widzenia Powstania Warszawskiego, czyli dawnego Arsenału Władysława IV, którego znamy chociażby ze słynnej akcji pod Arsenałem, mającej na celu odbicie Jana Bytnara, pseudonim Rudy. W trakcie powstania budynek pełnił funkcje strategiczne stanowiące reduty na drodze do Starówki. Już 3 sierpnia został zajęty przez powstańców, a od 8 sierpnia bronili się tutaj żołnierze batalionu Chrobry 1. Zaciekle atakowany budynek został przez Polaków opuszczony 22 sierpnia. Warto również zauważyć, że Arsenał jako siedziba Archiwum Miejskiego zawierał wiele cennych dokumentów, których liczbę szacuje się nawet na 370 000 woluminów. Niestety spora ich część została strawiona w wyniku sierpniowych pożarów. To, co uratowało się z pożogi, zostało zniszczone w listopadzie 1944 roku, kiedy już po zakończeniu walk Niemcy prowadzili skrupulatną akcję mającą na celu zrównanie Warszawy z ziemią. Nieopodal Arsenału znajduje się ulica Bielańska, na której nie sposób nie dostrzec olbrzymiego gmachu dawnego Banku Polskiego, który od 4 sierpnia pełnił funkcję powstańczej reduty, mającej na celu powstrzymanie niemieckiego ataku na Stare Miasto. Zaciekłą obronę prowadzili w tym miejscu przede wszystkim żołnierze batalionu Łukasiński. Reduta została opuszczona przez Polaków 1 września. Żołnierze przez kanały przebili się następnie w kierunku Śródmieścia. Mimo olbrzymich zniszczeń budynek dawnego banku zachował się do dnia dzisiejszego, aczkolwiek były po wojnie plany mające na celu demontaż tej konstrukcji, do czego na szczęście nie doszło. Dzisiaj ślady po kulach, po pociskach są świadectwem olbrzymich walk, jakie wywiązały się w Warszawie zarówno w 1939 roku, jak i również podczas Powstania Warszawskiego. Mimo upływu 8 dekad od zakończenia II wojny światowej, jej ślady są wciąż bardzo dobrze widoczne na terenie Warszawy. W obliczu coraz mniejszej ilości świadków tamtych wydarzeń, to właśnie one, milczące, ponure i pomijane, stanowią szczególnie ważne źródło przypominające nam o tym, jak przerażającym zjawiskiem może okazać się wojna. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Partnerami odcinka są Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Małgorzata Klamra, Kuba Szafrański, Tomasz Sadurski, Hubert Kędziorek, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas, Paweł Smoliński, Julie Clark, Urszula Babiuch, Katarzyna Rusnak, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Łukasz Papież, Krzysztof Piotrowski, Michael Fendrich, Aleksandra Jakubiak oraz Rudolf Miczka. Dziękujemy za wsparcie. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.